Bom, 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 bom. Ram, param, pam, pam. Witajcie wszyscy na kolejnym odcinku No Comment. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Widanka. Cześć wszystkim. Ja nazywam się Kamil Żynda i będziemy dzisiaj rozmawiać o finansach i o tym, co zrobić w hoście w nadchodzącym czasie z naszymi finansami. Tomku, zacznijmy od tego, co się dzieje na rynku. Widzimy niezłe wzrosty, codziennie parę procent wzrostów na Bitcoinie, na Ethereum, główne kryptowaluty już tam jakieś znaczne wzrosty zaliczyły. Wiem, że alty też już trochę gonią. No to teraz powiedz mi, bo wiem, że doświadczenie masz dość długie w inwestowaniu w kryptowaluty. Powiedz mi, jaki jest Twój plan na najbliższe tygodnie, miesiące, lata? Bo myślę, że hossa nie zacznie się jutro i nie skończy się pojutrze, tylko to będzie jakiś taki dłuższy okres. Także powiedz może, jaki jest Twój plan na to? Znaczy plan już jest realizowany od ostatniej hossy, tak? Czy miałeś plan na Bessce też? Oczywiście. Plan na Bessce jest zawsze jeden. Kupować i kupować. Dobra. Dodatkowa rada, kupować. Aczkolwiek nie porada To inwestycyjna. nie jest porada inwestycyjna. Przygotowując się do hossy, tak naprawdę poza researchem już takim trzeba wyjść z tego swojego standardowego grajdołka, tak jak ja to robię w trakcie Bessy, inwestuję w takie główne coiny, które uważam za stabilne, typu Bitcoin, jest tam w portfelu Ethereum, jeszcze Matic poligonowy, Algorand, tego typu coiny, główne sieciowe. A hossa jest właśnie takim momentem, jak już kiedyś mówiłem, że Bitcoin i inne tego typu główne asety dochodzą już w pewnym momencie do sufitu, a przynajmniej tak to oddziałuje na psychikę ludzi. I w tym momencie ludzie zaczynają szukać inwestycji alternatywnych. I tak jak w Bessie pomijamy wszelkie, przynajmniej ja pomijam wszelkie projekty typu jakieś startupy, nowe coiny i tego typu rzeczy, tak gdy mamy hossę i widzimy już, że alty zaczynają rosnąć szybciej od Bitcoina, to wtedy zaczynamy się interesować tym rynkiem altów, bo tam potencjalnie mamy jakieś ukryte takie Perełki. Dokładnie. No dobra, ale to zaczynasz się interesować tymi altami dopiero, kiedy one zaczynają rosnąć, czy już robisz jakąś analizę fundamentalną tych projektów przed hossą? Na razie Już masz takie wycelowane kierunki, w które będziesz strzelał? Powiedziałbym na razie, w mojej ocenie jeszcze hossy nie ma. Tak. Mamy podwaliny pod hossę. Dalej jesteśmy, pamiętajmy, na poziomie ponad dwukrotnie niższym niż byliśmy na szczytach. Mówię ponad dwukrotnie, bo ktoś powie, ale Tomek, pomnóż sobie razy 2, będzie ponad 70 tysięcy. Tylko trzeba pamiętać, że dzisiejsze 70 tysięcy dolarów to nie jest te 65 tysięcy dolarów sprzed 2 lat. No tak, inflacja. Także tak, zawsze w ten sposób trzeba to kalkulować. Także jeszcze do tej takiej hossy i euforii mamy czas, powiedziałbym. Jak będziemy już rzeczywiście Bitcoinem nakreślać wyższe pułapy i zobaczymy na wykresach czy wolumenowych, czy wykresach on-chain tego typu informacje dające nam sygnały do tego, że jakby ta siła wzrostu Bitcoina jakby spowalnia, wtedy mamy możliwość researchu altów. Bo po prostu, tak jak mówiłem, ten kapitał z Bitcoina, gdy ludzie już widzą Bitcoina za 70-80 tysięcy pewnie dolarów, przy tej hossie może, to już ludziom zaczyna się włączać takie myślenie typu trochę już jest za drogo, nie? W tego Bitcoina, o ile wejdę, może tak delikatnie. Niektórzy, trzeba pamiętać, którzy wchodzili po 60 parę tysięcy, myślę, że jak dojdziemy do tych pułapów, to zaczną zrzucać, zgrywać się i cieszyć się, że jestem na zero, tak. Nie? 2 lata czekałem, 3 lata czekałem, także jeszcze dużo przed nami, myślę. I wtedy można rzeczywiście rozglądać się za jakimiś potencjalnymi perełkami wśród altów. Teraz dalej mamy dla takiego przeciętnego żuczka fazę akumulacji. Dalej jesteśmy jeszcze na niskich poziomach w stosunku do tego, czego się spodziewamy. No i po prostu strategią DCA można sobie jakieś tam drobne dorzucić w ten swój stabilny portfel.
No dobra, a powiedz mi, no to już wspomniałeś o tych pułapach, no to powiedz mi, jakich pułapów się spodziewasz w najbliższej hoście? No przynajmniej na Bitcoinie, no bo wiadomo, że inne kryptowaluty to można strzelać na ślepo praktycznie. Ale Bitcoin jakiś tam już stabilny wzrost zaliczył wcześniej i jakby cykliczność Bitcoina też jest no, do zauważenia. No i teraz w tym cyklu, jak uważasz? W ogóle czy ta hossa poprzednia, gdzie doszliśmy do 65 tysięcy, to ona się zatrzymała? Czy to była hossa, która się skończyła i znowu wyszliśmy w bestii i znowu wchodzimy w hossę? Czy tą hossę zatrzymały jakieś tam warunki związane z rynkiem kryptowalut i zatrzymały te mega wzrosty do wielkich wartości? Mega wzrosty to jedno, drugie upadek tery. Tak. Także dużo mniejszy kapitał, przecież bardzo dużo spółek związanych z rynkiem kryptowalut popadało. Tak samo FTX pociągnął rynek bardzo mocno na dół. Także sama Bessa była spowodowana po prostu przelewarowaniem rynku. No i to jest tak samo jak mamy na rynkach tradycyjnych. W 2008 roku mieliśmy kryzys finansowy, gdzie mieliśmy przelewarowane praktycznie, dawane wszystkim naokoło kredyty na zakup nieruchomości. Tak samo tutaj też pandemia covidowa spowodowała, że darmowy pieniądz, niektóre stopy procentowe ujemne, tego typu cuda na kiju. I jakby ludzie, nie mając co robić z tymi pieniędzmi, po prostu wrzucali je w rynek czy kryptowalut, czy akcje i pompowali wszelakiej maści aktywa. Teraz trzeba też zauważyć, że jednak jesteśmy na jakimś wyższym pułapie stóp procentowych, zadłużanie się jest droższe, więc kapitał dostępny też jest niższy. I jeżeli pytasz się mnie ogólnie, jako mnie, o jakąś konkretną cenę, to ja w ten sposób nie myślę. Cena jest wtórna, mógłbym powiedzieć 100 tysięcy, 120 tysięcy, 150 tysięcy. Dla mnie w otoczeniu euforii, gdzie przeglądasz wszelakiej maści, nawet publicznie dostępne wskaźniki typu tam indeks strachu, tego typu rzeczy, wszystko się świeci na zielono, zaczynają mówić w mediach, że Ether będzie po 10 tysięcy, wszyscy skaczą i w ogóle, to w tym momencie, widząc tego typu sygnały i ludzi rzucających się na rynek, ty myślisz o wyjściu, tak? Czy jesteś wysoko, czy nisko na stracie, czy zysku w danym momencie, po prostu musisz w tym momencie na chłodno powiedzieć sobie, czy rynek rzeczywiście pójdzie tak, jak wszyscy mówią, czy to jest kolejna manipulacja i jakby wpuszczanie ludzi w maliny. Bo trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że nawet wychodząc w poprzedniej hossie, wchodząc powiedzmy na 20 tysiącach, 30 tysiącach, wychodząc na 45, 50, tak? Potem niektórzy powiedzą, no ale było 65, 68, nie wiem ile było nawet. I można było jeszcze tyle zarobić, nie? Ale z drugiej strony wchodziłeś dużo niżej, wyszedłeś, masz 2x, 3x zysku, czyli coś, czego praktycznie nie byłbyś w stanie osiągnąć na rynku tradycyjnym i wyszedłeś, zaksięgowałeś, powinieneś być zadowolony. I teraz spadki ostatnie, Bitcoin nurkujący do 15-16 tysięcy, wszyscy wieszczący koniec kryptowalut, a ty dalej jesteś z tym kapitałem z poprzedniej hossy. I teraz zadajesz sobie pytanie, co robię? Czy wierzę tym wszystkim, którzy mówili, że ten Ether dojdzie do 10 tysięcy dolarów, czy robię swoje? Także zawsze na chłodno, gdy mówimy o hossie, ja mówię może nie tyle o hossie, co o euforii. I jak widzę euforię i widzę naprawdę takie niezdrowe wzrosty, tak? To znaczy mamy teraz czas Bessy. Nie? Projekty działają, te projekty, które rzeczywiście mają za sobą jakieś fundamenty, cały czas się rozwijają, idą do przodu. Nie? Tak jak mamy Kangę, rozwijamy się, idziemy. Na hossie pojawiają się projekty po prostu jak grzyby po deszczu. Tak. I w cokolwiek byś nie wrzucił pieniądze, no to jak w odpowiednim, wiadomo, no to jest rzut kostką. Jak w odpowiednim momencie wyjdziesz, zarobiłeś, jak nie, to pewnie stracisz. W tym momencie, jak widzisz takie otoczenie i
możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, w co ci ludzie właściwie wrzucają kasę? Przecież tam się nic nie dzieje, na rynku nic się nie stało, jakby rzeczywistość nie odwróciła się o 180 stopni, dalej jest to samo co wczoraj, a mimo to lecą jakieś pompy. Wtedy jak widzisz tą euforię, mówisz, już powoli trzeba by było się cashować. Nie? I wtedy tak naprawdę na takiej hossie euforii zaczynasz szukać aktywów alternatywnych, nie? Czyli kapitał z kryptowalut na przykład przenosisz gdzieś indziej i lokujesz go w bardziej bezpiecznych aktywach typu, Obligacje. no nie lubię mówić o obligacje, ale na przykład, nie? Gotówka, obligacje, tego typu rzeczy. Oczywiście dalej to nie jest porada inwestycyjna, ja się totalnie nie znam, nic takiego nie robię, kolega robi. Także tak to wygląda z mojej perspektywy i taki jest mój plan na szeroko rozumianą hossę. No tak, no bo tutaj mówi się tak, że jak pani w warzywniaku pyta o bitcoina, to najwyższy czas sprzedawać. No i tutaj sytuacja trochę w tej hossie może być inna, no, w związku z tym ETF-em. Do tej pory no, instytucje nie mogły wchodzić oficjalnie w bitcoina, no, mogły jakimiś tam kanałami pobocznymi, ale nie było instrumentów finansowych, które umożliwiały takim instytucjom czy podmiotom takim gospodarczym, dużym, regulowanym, żeby mogły inwestować w bitcoina. No, w tym momencie jak rozpoznać, gdzie jest ten pik, jeżeli ten ETF naprawdę wejdzie i ta cena wystrzeli do góry, gdzie jest ten sufit i jak go rozpoznać, ten sufit? Właśnie tak jak mówię, nie szukać sufitu. Nie? Masz, ETF-y są szansą spotowe. Dają ekspozycję całego rynku na nowych kupujących, czyli bardzo duży zastrzyk kapitału, czyli instytucjonalnego, czy detalicznego. Więc w tym momencie jakby rzeczywiście nastawiamy się na wzrosty, na ciągle rosnącą cenę aktywów kryptowalutowych, ale dalej nie celowałbym w sufit, nie? Bo nie wycelujesz. Sufit jakby znajdzie, rynek trafi w sufit w najmniej spodziewanym momencie. Nawet może już wszystko ucichnąć, to dalej będzie rosło, nagle zacznie spadać, nikt nie będzie wiedział dlaczego. Pojawi się jakaś afera, tak zwany czarny łabędź, wszystko siądzie i pozamiatane, jak to się mówi, nie? Także nie celowałbym w górki, tylko systematycznie, tak jak mówię, w momencie, gdy widzimy już euforię na rynku i wiemy, że kupowaliśmy przez ostatni okres szeroko rozumianej bessy i tego, jak tu wszyscy wieścili upadek kryptowalut, bitcoina, po prostu podejmujemy decyzję o powolnym wysprzedawaniu aktywów i przenoszeniu aktywów w inne miejsce. Bo to prawidło działa na wszystkich rynkach tak samo. Gdy mamy niezdrowe wzrosty spowodowane euforią, nowym zastrzykiem kapitału, to spodziewałbym się zawsze spadków. I jest szansa, że te spadki nie nadejdą oczywiście i możliwe, że cały kapitał kryptowalutowy wysprzedamy i jakby nie będziemy mogli wrócić do tego rynku, tylko wtedy musimy też mieć co zrobić z tym kapitałem, który wyciągamy z rynku kryptowalut. Jeżeli jesteśmy w stanie wykonać jakąś inwestycję, założyć firmę, rozwinąć się, uzyskać dużo wyższe przychody, to potem nasz punkt widzenia, nasza optyka zupełnie się zmienia, bo podchodziliśmy do rynku kryptowalut powiedzmy 10 lat temu bez niczego, jako zwykły obywatel wrzucający jakieś pieniądze. Później mamy uzbierany jakiś duży kapitał, jesteśmy w stanie otworzyć działalność gospodarczą, zrobić cokolwiek, oferować usługi, sky's the limit. I na kolejną hossę, bessę, nawet jeżeli ten bitcoin będzie 2 razy wyższy, istnieje szansa, że tą pracę, którą wykonamy od czasu sprzedaży naszych kryptowalut do przyszłej hossy, to nam nawet nie będzie szkoda za te $140,000 tego bitcoina kupić, nie? Bo te zyski, które udało nam się zarobić, zmienić nasze życie jakby, to popchnęło nas do tego, że zmienia się nasza optyka, nie? Także tak jak mówię, cena jest to takie pojęcie względne. Nawet jeżeli sprzedaż
to niżej i wchodziłeś w Bitcoina na 65 tysiącach, umówmy się, jeżeli poszedłeś, wziąłeś kredyt, wchodziłeś na 65 tysiącach, to się zastanów nad swoim życiem i nie rób takich rzeczy, ale jeżeli rzeczywiście skrupulatnie, jak chomik, wrzucałeś sobie tą 100 z pensji i kupowałeś nawet po tych 65 tysiącach dolarów tego bitcoina i po jakimś czasie sprzedasz go nawet za 45, ale miałeś jakąś sumę, uzbierałeś jakąś sumę, a gdybyś tego nie robił, nie zrobiłbyś sobie jakiegoś konta oszczędnościowego, nie wrzuciłbyś w obligacje, nie przetrzymał tych pieniędzy, tylko by się przefiłkał, to dalej jesteś do przodu. Dalej zrobiłeś coś jakby ze swoim życiem, zmieniłeś swoją optykę. Nie? Także to jest moje podejście i w ten sposób inwestuje się dużo prościej niż w takim klimacie, gdzie ostatnie zaskórniaki wrzucam w ten rynek krypto i pytam when Lambo. When Lambo. Tak ładnie. No tak. Wspomniałeś na początku rozmowy, że inwestujesz oprócz tych takich głównych strategicznych kryptowalut, że tak powiem, Bitcoina i Ethereum, w projekty poboczne, mniej popularne typu Polygon i Algorand, z tego co pamiętam, tak? Na przykład. Czym się kierujesz przy wyborze tych właśnie poza tymi głównym nurtem kryptowalut? Czy patrzysz na to pod względem technologicznym, fundamentalnym, czy też jakby wchodzisz w projekty, które są czysto spekulacyjne i typu memcoiny, tylko aby wyłapać chwilowe wzrosty i je sprzedać, czy bardziej podchodzisz do tego jako fundamentalnie, że tylko wchodzę w projekty, które mają zaplecze, które naprawdę może później zadziałać? Potencjał projektowy, pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o Matic Algo, mają hojny potencjał, to są fundamenty. Druga rzecz to jest okazja stworzona przez SEC, który jakby próbuje pokazać, że te coiny są securities. Dlatego kapitał inwestycyjny ucieka z tych coinów i tak jest szansa, że zostanie uznane za securities, że zostanie się z tym kartoflem, ale jest też to poza samą Bessą mamy coina, który jest jeszcze dodatkowo przeceniony właśnie przez to otoczenie, nie? Tą niepewność związaną z coinem. Tak samo robiłem z XRP, gdy SEC oskarżył XRP. I tak samo teraz robię na przykład z Maticiem i Algorandem. Że po prostu na tych niskich pułapach dokupuję większej ilości tych coinów. I możliwe, że się na tym przejadę. Możliwe, że przed hossą szeroko rozumianą ten Bitcoin, mimo że myślę, że może jeszcze spadnie do tych 25 tysięcy, nigdy nie spadnie. Dalej go dokupuję na wyższych pułapach, ale mam dodatkowe zaskórniaki, że gdy jednak zleci do tych 25 tysięcy, po prostu dokupię więcej. Jak nie, no trudno. No. Ja wychodzę zawsze z założenia, że milionerem na kryptowalutach nie zostanę, ale jest to zawsze jeden z dodatkowych aktywów, które po pierwsze są w moim odczuciu bezpieczne i też bezpieczną formą lokowania kapitału. Dla mnie nie chodzi o samą zmienność coina, tylko że coiny mam ja, mam do nich dostęp, nikt mi nie zabierze. Nie? I to daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. To jest tak jak na przykład idziemy sobie przez życie i płacimy rok do roku jakieś ubezpieczenia na życie. Typu po prostu w razie jakiegoś wypadku kosztuje nas to, nie wiem, powiedzmy 500 zł rocznie i jesteśmy ubezpieczeni. I to daje nam taki komfort psychiczny, może, nie mówię po sobie, ale może niektórym osobom dawałoby komfort psychiczny, że po prostu w takim codziennym życiu czuliby się lepiej, byliby bardziej produktywni, tego typu rzeczy. I te wszystkie składowe jakby tworzą mi taką zawsze harmonijną całość. Nie? Okej, no ale takim długoterminowo, jak przewidujesz, co się stanie z rynkiem kryptowalut? Tak bardzo długoterminowo, no bo wyjdźmy poza już następną hossę, co się wydarzy po następnej hossie? No bo tutaj Bitcoin, wiadomo, że tam jakiekolwiek zmiany w protokole są no, trudne, tak? I to praktycznie to, co jest z Bitcoinem w danym momencie, no on się mało może zmienić w przyszłości.
No ale jak przewidujesz, jak inne kryptowaluty się zachowają? Jaki potencjał technologiczny widzisz po następnej hoście? Nie w tej, co będzie teraz, tylko już tam załóżmy 5-10 lat na przykład. Co się stanie z kryptowalutami według Ciebie? No przyszła hossa, nie ta, tak jak mówisz. Myślę, że ta hossa będzie napędzana przez właśnie wejście instytucji, rynek ETF-owy, spot. I przez to, że instytucje wejdą dużym kapitałem, regulacje wejdą do rynku kryptowalut, to uważam, że szeroko rozumianej kolejnej hossy już nie będzie. Myślę, że to będzie koniec tego naszego Eldorado w tym znaczeniu, że dalej będą halvingi, że to będzie miało taki duży wpływ na cenę, że będzie ta cykliczność, nie? Której doświadczamy teraz, gdy jeszcze te instytucje nie władowały nam się na rynek. Myślę, że wtedy na rynku przyjdzie jakaś stabilizacja, przyjdzie niestety kontrola rynku, nie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, na zasadzie manipulacja na dużo większą skalę, utrzymywanie pułapów i jakby po prostu mając duży kapitał jesteś w stanie mieć duży wpływ na rynek. Mając duży wpływ jesteś w stanie pokonać tych, którzy mają ten wpływ mały i jeszcze ten ich wpływ zmniejszyć, więc pod tym względem uważam, że kolejnej cyklicznej hossy, tak, to jest teoria oczywiście, nie będzie. Nie? Nie mówię, że cały rynek kryptowalut padnie i coś w ten deseń, wręcz przeciwnie. Tak? Adopcja wzrasta, tylko trzeba jakoś pogodzić te dwa światy. Świat standardowych finansów i świat jakby ten kryptowalutowy. I jeszcze zagrożenie, które bym widział, potencjalne, to czy te instytucje nie posuną się za daleko, że dojdziemy do miejsca, gdzie właściwie będziemy w sytuacji, że mamy portfel kryptowalutowy, każdy wie, czyj to jest portfel i mogą ci go po prostu skonfiskować. Mimo że nie masz go, to wymuszą na kimś tam to, żeby wprowadzić do protokołu, że konfiskujemy temu gościowi. Wtedy kryptowaluty straciłyby to coś. Nie? Ten pierwiastek wolnościowy, który napędził rynek od samego początku, od zera do jakiegoś tam poziomu. Czyli a gdy pionierzy jakby wchodzący w ten rynek opuszczą, to myślę, że zostanie tam kicha kaszana i to jest taki czarny łabędź w mojej głowie, który byłby w stanie zakończyć ogólnie szeroko rozumianą erę kryptowalut. No tak, tylko że w rynkach tradycyjnych mamy sytuację, no jak są jakieś akcje na przykład, tak? Jeżeli akcje za mocno spadają, no to wtedy są zawieszane notowania, no i jakoś można jeszcze zatrzymać te spadki w taki sztuczny sposób, że tak powiem. No a w rynku kryptowalut nie możesz tego zrobić. A dlaczego? No w jaki sposób? Wyłączyć giełdy na całym świecie? Przecież nie musisz. Wystarczy, że rynek działa 24 godziny na dobę. masz duży kapitał. Nie? No. Są spadki, market makerzy wiadomo zatrzymają trading, te giełdy tradycyjne zatrzymają trading i nagle wyobraź sobie, że odcinasz dostęp do 80% kapitału na rynku. No to jest Zostaje 20%. I teraz jak trudno jest pokonać 20% jakby całości kapitału, którym jakby walczysz, nie? No tak. Także bez problemu, nie? Gdy wchodzimy już w ETF-y, w handel na giełdach centralnych, rzeczywiście tam w momencie dużej zmienności, tak jak mówisz, jest trading hold i po prostu dane aktywo przy spadku 5% czy tego typu rzeczach, czyli przy takich dropach, do których jesteśmy przyzwyczajeni na Bitcoinie, dzień jak co dzień, po prostu haltują ten trading, nie? I jest przerwa, ochłoncie na zasadzie 10 minut i wtedy wznowienie tradingu, znowu gwałtowne spadki, znowu hold. Tak. I tak w kółko, nie? Także właśnie o tym mówię, nie? Zależy jak daleko z tymi butami wejdą i zależy jak ten rynek będzie wyglądał. Trzeba tylko wiedzieć, że to nasze otoczenie się zmieni, nie? I z czasem
To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni dziś, całkiem możliwe, że za 4 lata już nie będzie miało prawa bytu. Całkiem możliwe, że optyka nas jako takich inwestorów, żuczków detalicznych na dzień dzisiejszy sprawi przy tych zmianach rynkowych, że za 4 lata w ogóle nie będziemy zainteresowani kryptowalutami, bo coś. Tego nie wiemy, nie? I właśnie o to chodzi, żeby te wszystkie za i przeciw jakby wykonać ten rachunek zysków i strat potencjalnych i podjąć decyzję, co się robi. No i o to chodzi mniej więcej w inwestowaniu, przynajmniej w moim rozumieniu tego tematu. To wracając jeszcze do tego tematu, co powiedziałeś w przyszłości, że będzie tak uregulowany rynek, że będą instytucje, rządy mogły przejąć środki na portfelach kryptowalutowych. No rozumiem, że w przyszłości takie rozwiązania mogą być zaimplementowane w jakichś blockchainach, no ale fizycznie z tego co wiem, w Bitcoinie na przykład nie ma możliwości przejęcia czyjegoś adresu. Mogą zablokować dostęp tego portfela do on-rampu, off-rampu, tak, czy do giełd poprzez to, że zablokują adres, jakby wpiszą go na czarną listę. Ale czy technicznie możliwość jest taka, żeby ktoś z zewnątrz miał dostęp do Twojego konta bez znania SID-a do tego konta, do tego adresu? Nie, no nie ma takiej możliwości. Nie ma możliwości, tak? Nie, no ale wyobraźmy sobie, że powiedzmy wszyscy programiści Bitcoina byliby zmuszeni do dodania tego typu funkcjonalności, czyli po prostu blacklisty wbudowanej w protokół. Podejrzewam, że oczywiście to jest bardzo duże, bardzo mocno naciągana teoria, bo jak ja bym był programistą Bitcoina i bym dostał taki wymóg, to bym stwierdził, że już nie jestem programistą Bitcoina i nie mam zamiaru tego ani robić, ani wprowadzać. I w momencie, gdy rzeczywiście taki proposal trafiłby pod rozwagę, uważam też, że większość rynku kryptowalut po prostu nie dopuściłaby do tego. Ale tak jak mówisz, tu nie chodzi nawet o blokowanie tego na poziomie protokołu. Tylko wyobraź sobie, że byłoby jakieś międzynarodowe prawo, które mówi, że gdy zostanie wystawiona jakaś nota, to każda instytucja, tak jak mówisz, która jest wpisana na listę, czyli na przykład w Polsce mamy listę instytucji obowiązanych, które prowadzą obrót kryptowalutowy. Tak. Czyli na przykład każda z tych instytucji ma obowiązek śledzić tą listę, czyli zaimplementować jakieś API, które pobiera i gdy tam pojawi się adres czyjś, który powiedzmy rząd powiedział ten adres, to nie możesz po prostu wchodzić w interakcję pod karą jakiejś mega dużej grzywny. Czyli nawet nie muszą wprowadzać tego na poziomie samego Bitcoina, co całego ekosystemu. Jeżeli jesteś legalnie działającą firmą, musisz się do tego dostosować. Także to jest do zrobienia. I w tym momencie, gdy jest takie niebezpieczeństwo, że te Twoje środki są i Ty będziesz miał te środki na tym adresie, ale Nic nie z nimi będziesz nie będziesz miał... mógł zrobić. Tak, nie? One będą po prostu w świecie rzeczywistym nielegalne. Nie? Tak. To już jest krok za daleko. Nie? To już jest coś, tego typu rejestr centralny i wymuszenie na wszystkich instytucjach międzynarodowo tego typu działania praktycznie skreśla technologię. Po prostu. Nie? Bo de facto trafiamy w to samo miejsce, na którym jesteśmy obecnie Tak. w świecie fiatowskim. Nie? Tak. Bo to nawet nie chodzi o to, ktoś powie, przecież ja się nie mam czego bać, przecież jestem zwykłym człowiekiem, Kowalskim i tak dalej. No ale dobra, jesteś zwykłym człowiekiem i nagle stwierdzisz, prowadzę firmę. Już nie jesteś zwykłym człowiekiem, tylko jesteś osobą prowadzącą firmę, posiadającą konto bankowe i gdy odetną Ci dostęp do tego konta, a to się zdarza często, bo ktoś coś tam powiedział, złożył donos fałszywy, niefałszywy i nagle nie masz dostępu do środków, nie? I prowadź tę firmę. Także znika nam ten pierwiastek wolności i zmienia się optyka. Nie? No tak, no bo do tej pory to była taka
oaza wolności kryptowaluty w sumie, tak? Że można było... No tak jak mówię, jest to twoje. Tak, twoje, nikt nie ma nad tym Nikt kontroli. tego nie zabiera, jest swoboda obrotu pieniądzem de facto. Mimo że kryptowaluta to nie jest pieniądz, Tak. w rozumieniu pieniądza, to masz swobodę przenoszenia wartości. No to co się dzieje już od jakiegoś czasu z Monero i Zcashem, nie? Że tutaj próbują wymusić na giełdach, żeby nie listowały tego typu projektów, bo są to projekty, które zapewniają pełną anonimowość transakcji. No tak, ale to też podejrzewam, że jest ciężki też kawałek chleba dla listujących, bo jeżeli mamy coina, który gdzieś się znika, a gdzieś się pojawia, to bardzo ciężko zaprojektować system, który bardzo dobrze i bezbłędnie procesuje tego typu transakcje, bo nie jesteś w stanie jakby powiązać tego historycznie i nie jesteś w stanie stwierdzić, że ten nowy stan powstał z jakiegoś poprzedniego stanu, nie? Bo to gdzieś tu znika, tam się pojawia. I to jest do zrobienia, tylko podejrzewam, że jest to mocno błędogenne na poziomie tworzenia obsługi tego typu systemu, że gdzieś coś znika i się pojawia teoretycznie z powietrza i na poziomie protokołu nigdzie nie masz informacji, że to przyszło stąd. Nie? Może się mylę, bo nie zagłębiałem się nigdy w Monero i w to, jak ono działa wewnętrznie. Może teraz pletę też bzdury, także sorry. Ale wydaje mi się to takie na pierwszy rzut oka mocno skomplikowane, żeby to bezpiecznie przetwarzać. Nie? A sama anonimowość, no to pytanie też, komu jest potrzebna ta anonimowość. Nie? Bo jeżeli obecnie mamy, tak jak się mówi, że Bitcoin, ktoś mówił tam, zresztą dużo osób mówiło, że Bitcoin to jest tylko narzędzie do prania pieniędzy, ale przecież w Bitcoinie widzisz każdą Wszystko jest transakcję, jawne. wszystko jest jawne. Jeżeli określisz, że ten adres należy do ciebie, to widzisz całą historię, co ty robiłeś, z jakimi adresami wchodziłeś w interakcję i to jest niewymazywalne. Tak. I teraz i dlatego nawet badacze bezpieczeństwa mówią, że właśnie to jest odwrotnie, bo dużo łatwiej Bitcoin był bardzo szeroko używany w tym Silk Roadzie. Tak. I bardzo dużo tych wszystkich tam bossów narkotykowych i użytkowników Silk Roada właśnie namierzono właśnie za pomocą śledzenia transakcji bitcoinowych. Te wszystkie szajki zostały rozbijane właśnie przez Bitcoin. Nie? Bo wszystko jest jawne. Tak, bo było publicznie powiedziane, że to jest bezpieczne, na zasadzie anonimowe, w ogóle super ekstra i wiesz, i nagle wszyscy z tego korzystają. To tak jak kiedyś zrobili, jakaś tam aplikacja padła taka do prywatnej komunikacji. I to była aplikacja dla przestępców, nie? Coś kojarzę. I wtedy wypuścili nową super aplikację do szyfrowanej komunikacji, też dla przestępców. Tam w Dark Webie to krążyło, Tak. no i tam wszyscy to instalowali. To Tak. zastąpiło starą aplikację, bo tam jej twórców tam aresztowali i w ogóle. Nie? I się okazało, że ta nowa aplikacja dla tych przestępców jest wystawiona po prostu tam przez FBI czy przez kogoś. Tak. I wszyscy po prostu, łapali. tak, i jeden dzień zero, gdzie wszystkim wjechali tam wszędzie i wszystkich pozamykali, nie? Bo dali im tą anonimową aplikację. Nie? Tak samo tutaj jest przekaz, że to jest anonimowe. To nie jest anonimowe. Anonimowość w Bitcoinie po prostu nie istnieje do momentu, gdy rzeczywiście nikt nie wie, że adres X to jest mój adres, no to spoko. Ale w momencie, gdy wchodzimy w interakcję z CEX-em, DEX-em, czymkolwiek, to już IP-ki, adresy, KYC, różne tego typu już jest sprawy i już nie jesteś anonimowy. Nie? Twoja anonimowość znika chwilowo. Także umówmy się, Bitcoin i ogólnie kryptowaluty nie są i nie były i nie będą anonimowe.
Dobra, Tomku, no to tak jeszcze pytanie takie już praktycznie będziemy kończyć niedługo, ale mam takie pytanie do Ciebie, bo Twój plan na Hossę, mówiłeś jak wygląda już. Czy jest jakiś projekt taki kryptowalutowy, który może powstaje teraz albo już jest na rynku, w którym widzisz największy potencjał pod względem technologicznym? Ja powiedziałbym, że takich projektów jest i było dużo. Tylko rynek Taki, pokazał... który widzisz, że może to być czarny koń, który jak pokaże swoje możliwości, to będzie game changer dla całego rynku i dla świata, który może zmienić, tak w cudzysłowie powiem, zmienić świat. To ja bym powiedział, że takiego nie ma obecnie. Jak się taki pojawi, to się nim zainteresuje. Natomiast Hossa, Alty, niekoniecznie w momencie euforii musi być jakakolwiek podstawa. Nie? Mamy na przykład Dogecoina, który miałem nieprzyjemność integracji Dogecoina z giełdą i jakby od kuchni mówiąc, to jest to taki Bitcoin tylko sprzed 5 lat. Nie? I tam te rzeczy, które są normalne w Bitcoinie i w klonach Bitcoina, tam po prostu nie istnieją. Tam nie ma developmentu. Ja nie wiem, czy tam ktoś wrzuca jakieś update'y, może tak, ale tam te rzeczy bazowe, na którym bazuje kod Bitcoina, one są w roku 2023 w trakcie tworzenia. Milestone jest osiągnięty w 50% i jest osiągany te 50% milestone'a w ciągu ostatniego roku. Także tam niewiele się dzieje, a jednak zauważ, co się stało z Dogecoinem. No tak, czysto spekulacyjnie. Spekulacyjnie hype Elon Musk Elon mówiący Musk, tak. o tym, że to jest super coin, zabierz go na Marsa, tego typu rzeczy, no i to Tak. wystarczy, nie? Tak, Smutne. no niestety, smutne. Także może jest projekt taki jakiś super rewolucyjny, to nie znaczy, że on będzie wart złamanego centa, niestety. No tak, może jeszcze jakąś taką myśl pogodną na koniec byśmy przekazali. Bo To już może w faktach autentycznych, fakty autentyczne, czas na fakty autentyczne. bo mam taki fajny sposób na ukrycie srebra. Jaki Tak, masz sposób Bo na fakt ukrycie srebra? autentyczny jest taki, że srebro jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu. Jest. Więc możemy sobie zrobić kable ze srebrem w środku zamiast miedzi i po prostu pociągnąć je sobie w domu. No, sposób na zabezpieczenie kapitału jakiś jest, no chyba, że przyjdzie tornado i ten dom porwie. A, to już mniejsze prawdopodobieństwo niż co innego mogłoby się wydarzyć. Będziemy ubezpieczeni i to na większą sumę niż... No tak, a mój fakt jest taki, autentyczny, że człowiek średnio podczas swojego życia wydobywa z siebie, czy 500 milionów razy oddycha. 500 milionów Będę się razy. oszczędzał w takim układzie. No, trochę jest tych oddechów w życiu. No dobra, Tomku, dziękuję Ci bardzo za nasze spotkanie dzisiejsze. Mam nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy. Was zapraszamy do oglądania naszego kwadransa z Kangą co wtorek 9:30 na naszym kanale YouTube. Zapraszamy Was do lajkowania naszego kanału, subskrypcji, wciskania dzwoneczka, żeby nic Was nie ominęło. No i widzimy się w przyszłym tygodniu, może już nie w naszym składzie, pewnie będzie to Sławek i Łukasz. No a my ze Tomkiem mam nadzieję, że spotkamy się jak najszybciej. Dzięki Tomek, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Pełny obieg, dobra. Dobra. Jadziem z tym koksem. O Boże, tylko czekaj, jakiś zacząć. Książ w Szczebrzeszynie, wyrewolwerowany rewolwer, wykolorowany kaloryfer.